Cześć, dzisiaj test radia budowlanego Yato 82940. Zaczynamy. Rozpakuję urządzenie i przetestuję, jak działa. Ale na początek kilka danych podstawowych. Czyli tak, radio zasilane z sieci, jak również z akumulatora Yato, czyli zasilanie z akumulatora 18V. Sieć to normalna, 220V. No, zakres fal to standardowy, chyba tak jak w każdym radiu. No i co, można tutaj, jeszcze niby moc głośnika 3 W. Można słuchać radia, można podłączyć się przez złącze typu jack i można podłączyć sticka USB. Ok, to co, rozpakowujemy. No więc tak, w zestawie na pewno co jest? Instrukcja, kabel zasilania plus kabel typu jack-jack. No i samo urządzenie. I co, może teraz opowiem trochę o samym urządzeniu. Dobra, jeśli chodzi o samo urządzenie, no to zaczniemy tak, wyświetlacz z przyciskami funkcji. Tu jest głośnik, tu mamy wejście jack, USB plus zasilanie. Z tyłu mamy gniazdo na baterię, rączka, plus gniazdo na 2 paluszki, które zasilają zegar w tym radiu, nic więcej, tylko zasilają zegar, nic więcej. No i antena wysuwana jakieś pół metra może. Dobra. Włączymy, poszukamy radia, przetestujemy podłączenie telefonu i zobaczymy, jak gra. Dobra, zaczniemy od włożenia tutaj baterii tego zegaru, sprawdzimy ten zegar. Wkładamy 2 paluszki 3 razy A. O, rzeczywiście świeci się zegar. Zegar ustawiamy, naciskamy przycisk Source, przytrzymujemy, miga zegar, ustawiamy godzinę, plus tutaj drugi obok minuty, naciskamy jeszcze raz Source, no i zegar działa. No, wielkiej filozofii nie ma. Dobra, parę słów o radiu, a więc tak. Radio obsługuje fale krótkie FM, fale długie AM, plus możemy się połączyć za pomocą Bluetooth. Tutaj miga urządzenie Bluetooth i dało sygnał. W tym momencie możemy wyszukać radio i się podłączyć za pomocą Bluetooth. Możemy się podłączyć za pomocą pendrive'a i wejścia AUX, czyli takiego zwykłego jacka jak na słuchawki. Może zaczniemy od radia, a więc tak, radio, ustawiamy falę sobie na przykład FM w naszym przypadku, wciskamy tutaj ten przycisk Auto Memory, przytrzymujemy. Radio teraz wyszukuje nam automatycznie wszystkie dostępne radia i automatycznie je zapisuje pod kolejnymi numerami, zaczynając od 0 wzwyż aż do 9, czyli możemy zapisać 10 stacji. On sobie teraz tutaj mieli, szuka sobie te stacje. Znalazł już 4. Teraz jeszcze poczekamy chwilę. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tutaj cały czas szuka i zapisuje. No, zapisał 4. 5. No już zaraz będzie koniec i sprawdzimy. Ok, stacje zapisane. Mamy teraz pierwszą, dam sobie troszkę głośniej. Dobra,
Stacja gra. Teraz tak, jak chcemy sobie zmienić stację, channel memory, wciskamy ten przycisk i możemy zmieniać stację tylko w jednym kierunku, czyli tylko wzwyż. Teraz mamy stację zerową, zmieniamy na 1, wciskamy na 2 i tak dalej. Dobra, jeśli chcemy sobie znaleźć stację sami, to tak, to tymi przyciskami zmieniamy częstotliwość co pół MHz, szukamy, jak już mamy jakąś znalezioną stację, ten przycisk Channel Memory przytrzymujemy, zaczyna tutaj migać cyferka, tymi przyciskami sobie ustawiamy pod którym, przepraszam, jeszcze raz, wciskamy, miga sobie cyferka, ale przepraszam, nie ten przycisk, dobra, jeszcze raz, wciskam, przytrzymuję, miga cyferka, tutaj sobie szukam numeru, pod którym chcę zapisać i ponownie ten przycisk Channel Memory i stacja zapisana. No i to myślę, że to wszystko tutaj. Głośność tutaj też tymi przyciskami, plus minus, zwiększamy. Tutaj jest przycisk też pauzy, jak gra radio, możemy wcisnąć go, wtedy radio zostaje wyciszone. To tyle, no. Potestuję trochę radio, podłączę jeszcze Bluetootha, podłączę się przez jacka, tutaj przez USB to raczej się nie podłączę, zobaczę musiałbym znaleźć jakiś sticka i MP3, nie wiem czy coś takiego w ogóle jeszcze mam, ale postaram się podłączyć na pewno przez Bluetooth, sprawdzić czy działa i podłączyć się przez jacka i zobaczymy jak to będzie. Czas na krótkie podsumowanie, a więc radio gra, spełnia swoją funkcję. Jakość grania no jest moim zdaniem przyzwoita. Tutaj należy pamiętać, że to jest radio budżetowe, jedno z tańszych. Także nie spodziewajmy się też super fajerwerków. Ale moim zdaniem jakość dźwięku jest ok. Głośność radia też jest ok. Myślę, że w jakimś pomieszczeniu, gdzie się pracuje, nie używa się jakichś sprzętów głośnych, no to będzie to radio słychać. Wiadomo, przy używaniu głośnych sprzętów żadnego praktycznie radia nie będzie dobrze słychać. No a co, no, radio działa, Bluetooth podłączyłem, telefon się połączył, działa, jackiem się podłączyłem, też działa. Także jest ok. Jeśli chodzi o budowę, no to budowa jest dosyć, wydaje mi się, solidna, plastik. Tutaj głośnik jest osłoniony też obudową plastikową, także ryzyko uszkodzenia myślę, że jest bardzo małe. Naprawdę trzeba by się postarać, żeby uszkodzić radyjko. No wiadomo, gdzieś tam na budowie to zawsze da radę, ale myślę, że na budowę jest ok. Cóż, jeśli chodzi o cenę, ktoś mi powie tak, no można sobie na budowę kupić za połowę ceny radio kuchenne. No oczywiście można, ja tak miałem, no i to radio wytrzymało troszkę gdzieś tam mi przy pracach, ale w końcu uderzyłem je, no i przestało działać. To radyjko no wygląda solidnie, tutaj ten panel też jest tak, widzę taki miękki, więc nawet jakieś coś spadnie na niego, to nie połamie się, tylko on się tak odkształca, więc nie powinno być z tym problemu. No jak mówię, przechodząc do meritum, jest to radio budżetowe, także nie spodziewajmy się super głośności, super jakości dźwięku, stereo, tu jest jeden głośnik, to jest mono i no inaczej nie może być. Także jak ktoś chce radio budżetowe, które przyzwoicie gra na budowie, czy gdzieś tam przy remoncie, że coś tam nad uchem, że tak powiem, brzęczy, no to myślę, że może kupić. No jak ktoś wymaga więcej od radia i chce rzeczywiście lepszego dźwięku i głośności, no to musi się już jednak skusić na gdzieś tam radia z wyższej półki. Ja kupiłem radio, bo ma być do okazjonalnego używania na budowie. To nie jest tak, że ja codziennie jestem na budowie i słucham radia, bo w takim przypadku to rzeczywiście zainwestowałbym w o wiele droższy sprzęt, przynajmniej 3 razy droższy i kupiłbym porządne radio, które rzeczywiście lepiej gra, głośniej i tak dalej.
No i to co? Jedyne co tutaj, no to się mogę przyczepić, że jak mamy ten kabel do telefonu, do jacka, to nie ma gdzie go schować, tak? Przydałby się jakiś schowek do tego radyjka, żeby sobie chociaż ten kabel schować, żeby go wozić w razie czego, jak chcemy podłączyć sobie telefon. A tak, no to od taniego radyjka to nie spodziewajmy się, że będzie jakaś tutaj schowek na telefon, żeby nam się nie pobrudził, żeby sobie go schować, jak jest na przykład podłączony czy coś. No to nie w tanich radiach, to są już takie rzeczy tylko w droższych radiach. Ale moim zdaniem, jak dla mnie radyjko będzie spełniało swoją funkcję. Myślę, że ja będę zadowolony. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się następnym razem. Cześć!